Dzień dobry moi kochani. Witamy Was z tego przepięknego lasu. Jednego z moich ukochanych miejsc leśnych. Naprawdę jest zachwycająco urzekający. Przepiękny jest ten las. I ja tutaj przyszłam po co? Na szaber, po głóg, po owoce głogu i po śliwę tarninę. Bo będę robiła z tych owoców głogu, będę dodawała do nalewki, którą robiłam wiosną, pokazywałam Wam, jest film na kanale, z kwiatów głogu i z ziela konwali. Ona została odcedzona, trochę późno odcedziłam, bo dopiero niedawno, ale to nic się nie stało. I dołożę tam jeszcze owoców głogu i będę dalej macerować, żeby była taka, no za miesiąc, 2 miesiące będzie taka super, super, super. Ale idąc tu, zobaczyłam te rośliny. Tutaj, uważajcie, dalej jest tutaj, tam wcześniej było też trochę więcej, ale tu jest taki piękny egzemplarz, który Wam chciałam pokazać. Co to jest za roślina? Chwilę Wam dam do namysłu, no i mówię. To jest, kochani, nawłoć pospolita. Tak to ona wygląda. Obojętnie, czy się komuś podoba, czy nie. Czy ktoś będzie mnie straszył, że się wypisze z subskrypcji z kanału, czy nie, bo ja nie pokazuję nawłoci, bo takie się zdarzały głosy. W filmie, dużo filmów o nawłoci dla Was zrobiłam na kanale, ale między innymi był jeden taki, w którym pomagałam Wam odróżnić gatunki, wszystkie nawłoci, czyli nawłoć pospolitą, kanadyjską i tę olbrzymią czy późną. Opowiadałam o nich. Tych filmów, jak powiadam, jest dużo, dlatego że ja jestem wielką admiratorką nawłoci i uważam, że przy wszelkich chorobach, przy wszelkich chorobach układu moczowego jest nawłoć potem długo, długo nic. Naprawdę jest to cudowna roślina. Również ta kanadyjska, która rośnie tam, hen za lasem, jak się zaczynają łąki i pola. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że przyszliśmy tutaj dzisiaj, bo chciałam zobaczyć, czy już ją można zrywać, czy już jest kwitnie. I nie ma jej tyle, ile jej było w zeszłym roku, kochani. Nie ma, więc natura sobie to wszystko pięknie reguluje. Ja wiem, że jest ta retoryka o inwazyjnej nawłoci. Ja też rozumiem botaników po części, bo oni nie patrzą na właściwości fitoterapeutyczne roślin, tylko na to, żeby im się tam ta flora zgadzała. Ale nawłoć kanadyjska nie jest zagrożeniem dla nawłoci pospolitej, dlatego że one w zupełnie innych miejscach rosną. Nawłoć pospolita rośnie w lasach. W lasach, jak ją tutaj widzicie, tutaj nie spotkacie nawłoci kanadyjskiej. Tu w lasach rośnie nawłoć pospolita. Nawłoć kanadyjska na otwartych terenach. Często zresztą w miejscach takich, gdzie już żadne inne rośliny nie chcą rosnąć, bo ludzie im taki los, między innymi my właśnie, ludzie zgotowali. Ale nieważne, ja uważam, że w ogóle nie są dla siebie zagrożeniem. A jak mówię, natura sobie świetnie to steruje, bo naprawdę nie ma tyle tej nawłoci, ile było w zeszłym roku. Ona oczywiście rośnie w dorzeczach rzek, że wszyscy mówią, że się żółci, ale ja już też, oglądnijcie sobie te filmy, nie chcę sobie się teraz tutaj rozgadywać nad tym, że tylko ta nawłoć jest taka zła, że dla pszczół jest taka zła. Wcale nie, bo pszczoły mają pożytek też z innych roślin 3-4 razy w roku i trochę nawłoci, która jest w dorzeczu jakiejś rzeki czy na jakimś polu, zupełnie im nie zaszkodzi. Przyjrzyjmy się tym monokulturom rzepaku i wszystkich innych roślin, gdzie pszczoły przez 3-4 tygodnie mają z tego pożytek, a potem głodują przez cały czas, bo nie mają co jeść. To są zupełnie inne sprawy, a nie taka nawłoć. A tutaj, jak mówię, nawłoć rośnie pospolita. Nie rośnie tutaj w lasach nawłoć kanadyjska, rosną w zupełnie innych miejscach, a ta nawłoć pospolita jest przepiękna, ma takie same właściwości, czy podobne jak wszystkie inne nawłoci, również ta kanadyjska. Jest taka bardziej subtelna, prawda? Taka smuklejsza, taka ładniejsza. Tam wcześniej też jej było parę, już nie będę chodziła. Jeżeli Was interesuje bliżej
nawłoć, czy chcecie się więcej informacji na jej temat dowiedzieć, to zapraszam Was. No jest chyba z 6 albo 7 filmów na kanale, bo wiecie, że ja nawłoci będę broniła. I tam sobie można to wszystko posłuchać i tam się można z tym zapoznać. Chciałam Wam tylko pokazać tę przepiękną roślinę, bo ona jest przecudowna. Dolarek się niepokoi. Żegnamy nawłoć. Idziemy dalej na śliwę tarninę. Widzicie? No trochę tak z daleka, jak jest taka bardziej gęsta czy rozłożysta, jest podobna może do kanadyjskiej, ale generalnie rośnie takimi pojedynczymi, smukłymi łodygami, więc no, o, patrzcie, tutaj też jest. Więc no, wiadomo, że to jest nawłoć, bo to jest taki rodzaj. O, tu też jest. A, szybko podbiegnę jeszcze, żeby Wam pokazać. O, widzicie, tu jest wyższa jeszcze, ale ona jest taka subtelniejsza, taka elegancka. Nawłoć pospolita. Czy to się komu, jak mówię, podoba, czy nie? Tak właśnie ona wygląda. Czyli my ściskamy Was, pozdrawiamy. Co mi się ta ostrość tutaj taka nie robi? No, teraz mi się zrobiła. Taki krótki filmik gratisowy dla kogoś, kogo by nawłoć interesowała. Pamiętajcie tylko, żeby ją dobrze wysuszyć, to znaczy tak, że nawłoć po wysuszeniu ma mieć żółte kwiatki i zielone listki. Pokazywałam Wam już też parokrotnie moją wysuszoną nawłoć i pokazywałam Wam również kwiat i ziele nawłoci. Kiedyś dostałam, bo obserwatorzy czy moi studenci przysyłają mi czasami li to zdjęcia, li też w ogóle torebeczki z ziołami. I dostałam taką informację: Pani Kasiu, co to może być? No więc ja spojrzałam na to, pytam znajomej, mówię, co to może być? Ona mówi, to wygląda tak jak taka ściółka, którą ja kurką wysypuję do kurnika. Okazało się, że to jest ziele i kwiat nawłoci, a to było koloru smolisto-buro-szarego i w ogóle nawłoci nie przypominało, żeby nie wiem jak się w to wpatrywać. Także służcie prawidłowo zioła, bo potem jest tak, że ja już nie mówię o tych procedurach higienizacji ziół, przepuszczania tam różnych substancji przez nie, żeby wybić wszystko, co się da, i potem razem z tym wybija się związki czynne i te zioła nie działają. Potem idziecie do sklepu, czy kupujecie w internecie, jeden, drugi mówi, wiesz, kupiłem zioła, nie działają. No wiadomo, że nie działają. Ja jestem daleka od teorii spiskowych, że ktoś to robi specjalnie, ale te procedury takie higienizacyjne, które są, one powodują, że zioła naprawdę tracą dużo ze swoich właściwości. O, tu też śliwa tarnina, ale nie ta, co przed chwilą widzieliśmy. Ja Wam na jednym filmiku nagrałam i Wam pokażę, jaka wielka śliwa tarnina, w sensie owoce, jak normalne śliwki. No i że te wszystkie procedury powodują, że one są o wiele uboższe, więc dlatego namawiam Was do samodzielnego zrywania i Was do samodzielnego suszenia. I będziecie mieć wtedy cudowne, działające, pełnowartościowe zioła. Buziaki, pa!